idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie. Ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Niestety w tym roku się nie udało i przegrałem. Sromotna klęska. Zasługuję na pogardę. Zamknijcie mnie, ja na 1000 dni w jakiejś ciemnej jamie z potężnym gejem. Chcę poczuć się dupczony jak cały ten kraj, tylko dajcie mi wziąć ze mną kotka. Tam. Cześć, witam Was moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj temat wyborów do Parlamentu Europejskiego i głównie o tym. Jak wiecie, wczoraj odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, no i jest jakiś sukces. Niewiele, bo jednoprocentowo, ale Koalicja Obywatelska wygrała po raz pierwszy od dekady z PiS-em. Od dłuższego czasu, od kilku miesięcy można było w mediach słyszeć, czytać pisowską propagandę typu ruda wrona orła nie pokona. Jak się okazało, ruda wrona nie chciała pokonywać orła, ale orzeł z wielką przyjemnością pokonał marną kaczkę, zaupierzoną kaczkę. No i też normalna rzecz na, portalach społecznościowych, generalnie w mediach wielkie ujadanie i skamlanie pisowców, że durny naród, że Polska na zatracenie. No, typowy ból dupy, typowe obrażanie wyborców koalicji. Po prostu standardem jest, że jeśli PiS wygrywa, to super, jeśli PiS przegrywa, to oszustwo, zdrajcy, sługusy Niemiec, Rosji, no kosmitów, kogo tylko chcecie, no. Pisowcy po prostu przegranej nie potrafią jak dorośli wziąć na klatę, tylko muszą jęczeć, lamentować, ujadać. Ale to już, no, nie powinno nikogo zaskakiwać. Generalnie rzecz biorąc, no, PiS nie osiągnął najgorszego wyniku. Ale też wystawili swoje najznamienitsze kadry, które wyślą do Brukseli. I też nie wiem, czy wiecie, to powiem jako ciekawostkę, na 50 europosłów, które może wystawić Polska, PiS kandydatów na europosłów wystawił 70, wyobraźcie sobie. No, ale pomówmy tutaj może może najpierw o jednym wielkim przegranym. Kilka słów o osobie, która była, ale już niestety nie będzie już europosłem. A o kogo chodzi? W Pacanowie kozy kują, więc koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Tak, tak, moi drodzy. Chodzi o Ricardo Czarneckiego, ksywa Cabriolet. No jak wiecie, jest to wybitna postać motoryzacji kabrioletowej, oczywiście w wersji zimowej. No już nie będzie niestety rumakował po całej Europie i Polsce. No powiem, że szkoda, no bo Rysio w sumie uczynny człowiek, mógłby wozić całą ferajnę na posiedzenia Parlamentu Europejskiego. No i zabrakło też
głównego propagandzisty pisowskiego Goebbelsa Kurskiego, no, który mógłby ich, powiedzmy, zabawiać po drodze swoim śpiewem i grą na gitarze, no ale ich nie będzie. Moi drodzy, powiem wam tak, skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem zaskoczony, iż najlepszy menadżer w powojennej historii Polski, najwybitniejszy koordynator służb specjalnych po 1989 roku oraz zastępca najwybitniejszego koordynatora służb specjalnych po 1989 roku no, zdobyli europarlamentarne mandaty. I tutaj no, nie jestem zaskoczony. Zniesmaczony? Owszem, ale nie zaskoczony i zaraz powiem czemu. Osiedle Niepodległości i Piastów. Pozycja numer 1. Powiem tak, pomimo ogólnej wygranej najbardziej boli, może tak to chyba można określić, boli wejście przestępców, którzy będą reprezentowali nasz kraj. To, że ta trójka dostała się do Europarlamentu, pokazuje nie tylko, jak bardzo zdegenerowane jest środowisko PiS, ale także ich wyborcy. Co się stało? No to się musiało stać. No, Kamiński, Wąsik dostali, no można powiedzieć, takie biorące miejsca na listach do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego. Niejako w ramach zadośćuczynienia za krzywdy, oczywiście w ocenie PiS-u, które ich spotkały, w ocenie nie tylko samego Jarosława Zbawiciela Kaczyńskiego, lecz także wielu fanatyków takiego betonowego elektoratu PiS. Byli oni przecież, jakby nie patrzeć, więźniami politycznymi, takich zaś trzeba wspierać z całych sił, jak się tylko da. Ale powiem wam tak, jednocześnie w PiS-ie, o czym oczywiście oficjalnie nikt tego nie powie, ale siedząc troszeczkę w polityce, można odnieść takie wrażenie, że wszyscy odetchną tam z ulgą, bo w końcu można skończyć tą szopkę z tym kwestionowaniem obsady Sejmu, na której PiS jedynie traciło przez cały czas. Z której strony by nie spojrzeć, wychodziło na to, że największa opozycyjna partia broni prawa do zasiadania w parlamentarnych ławach przez skazańców. Jakby na to nie patrzeć. To jest dla nas wielkie zadanie. My w tym ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. I wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. I jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby tylko z tego, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta. Nie jest też żadną tajemnicą, że Obajtkowi te spokojne lata, o ile nie straci immunitetu, w Parlamencie Europejskim się po prostu należały. Solidny zastrzyk gotówki dla partii załatwił. Ten biedny człowiek w kwietniu tego roku w wywiadzie dla Mony.pl ujawnił, że spędził długie lata w piekle.
Chodzi tutaj o prezesurę Orlenu. Orlen, którym zarządzał, nie był narodowym czempionem, tylko, pardon, tutaj cytuję Obajtka, gównem, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkimi innymi służbami. Obajtek dziękował Bogu, że nie jest już prezesem Orlenu, więc zwróćcie uwagę, jak mocno, jak bardzo ten człowiek, biedny człowiek, się poświęcał dla dobra naszej ojczyzny. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, jaka to była dla Obajtka gehenna, 6 lat prawdziwej męki za skromne kilkanaście milionów złotych. No, człowiek po prostu kryształ, specjalny regał dla niego powinien być na ten kryształ. No i oczywiście sam Jarosław musiał to docenić, te poświęcenie Obajtka. No i sami musicie przyznać, że miejsce w Parlamencie Europejskim to i tak jest po prostu drobnostka w porównaniu z wielkimi czynami, wieloletnimi wyrzeczeniami tego skromnego człowieka Daniela Obajtka. Nie, no okej, żarty żartami, moi drodzy, ale tak na serio. W Prawie i Sprawiedliwości być może się ze mną zgodzicie, być może nie, ale naprawdę powiem wam szczerze, uważam, że jest wielu rozsądnych polityków, ludzi dobrze wykształconych, znających języki obce, dobrze wypowiadających się w mediach, potrafiących rozsądnie debatować z ludźmi o innych poglądach i co najważniejsze, niekaranych. I mówię to całkowicie poważnie. Są tacy ludzie w PiS-ie, tylko że oni są tłamszeni przez Kaczyńskiego. To też nie jest żadną tajemnicą. Związanym właśnie z eurowyborami o niecnym postępku związanym z dziećmi. Dlatego, że w Ciechanowcu, drodzy Państwo, politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali młodzież z 2 licealnych klas jako entuzjastyczny tłum, który zebrał się na wiecu wyborczym PiS-u właśnie. Uczniowie zostali bezprawnie wywiezieni bez świadomości i zgody rodziców. Sprawa trafi na policję, bo młodzież wywieziono nielegalnie i złamano przy tym kodeks wyborczy. Podczas wiecu na tle uczniów przemawiał m.in. Maciej Wąsik. I powiem wam tak, może ktoś ich nie lubić, nie popierać ich poglądów, sam być może do nich należę, ale ciężko im zarzucić bycie partyjnym betonem bez kompetencji. Większość tych ludzi jednak albo w ogóle nie znalazło się na listach do Europarlamentu, albo dostali miejsca, z których w praktyce nie dało się uzyskać mandatu. Mieli generalnie tylko zbierać głosy, by łatwiej było wejść takiemu Kamińskiemu, Wąsikowi czy Obajtkowi do Europarlamentu. I o to tu chodziło, bo Kaczyńskiemu nie zależy na inteligentnych ludziach, tylko na po prostu tępych, usłużnych partyjniakach. I powiem wam, że te miejsca biorące, czyli 1, 2, dostali tacy ludzie jak Kamiński, Wąsik, Obajtek, czyli politycy, którymi, bądźmy szczerzy, ciężko będzie się pochwalić w Europie. Powiem tak, w najlepszym dla nich razie trafią na przedwczesną emeryturę, jeśli wcześniej nie trafią do paki, bo to, że oni poszli do Unii jako europosłowie, to nie znaczy, że immunitetu nie można uchylić. Tak jak tutaj właśnie wspomniałem, w najgorszym lada moment Parlament Europejski będzie rozpatrywał wnioski o uchylenie immunitetu w związku z chęcią na przykład stawiania im zarzutów przez polską prokuraturę. Powiem wam tak, w tak normalnym, funkcjonującym kraju, nie wiem,
Jeśli się chce komuś podziękować za wieloletni trud, można dać mu, nie wiem, dyplom, nagrodę, a nie miejsce biorące w wyborach. Tym bardziej, gdy się jest w opozycji i deklaruje, że walczy się o odzyskanie władzy. Tym bardziej, że jest się przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem. A najlepszym chyba dowodem na to, że oni próbują uciec przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jest wypowiedź Wąsika, który już zapowiedział, że w przypadku kontynuowania śledztwa powoła się do Parlamentu Europejskiego na argument o prześladowaniu politycznym. Czyli będzie donosił na Polskę do tego zgniłego Zachodu. On już planuje tam się skarżyć w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, pewnie sądzi, że europosłowie i unijni urzędnicy są tak samo głupi i naiwni jak jego wyborcy, no bo innego tłumaczenia chyba tutaj nie ma. Drodzy Państwo, my mamy tutaj listy takie tajemnicze. Co wszedł, tak to nie możemy to jednak wszedł. zdradzić. Możemy, To, drodzy Andrzeju, Państwo. to bardzo proszę. No To będzie właśnie. ta dyskusja, drodzy Państwo. Najpierw może my lubimy się pastwić nad politykami, znają Państwo nasze patologiczne uczucia wobec polityków, nas, twórców stanu wyjątkowego, więc tak, Jacek Kurski. No, Nie wszedł. To straszne, będzie nam go bardzo brakować. Beata Kempa, Anna Fotyga. Nie będzie ich wszystkich w Europarlamencie. I Anny Lichockiej, ona nie była europosłanką, ale kandydowała. Nie dostała się. No ale są i zwycięzcy, skoro są zwycięzcy, są też wielcy przegrani. I tutaj chciałbym Wam przedstawić kilka nazwisk. Pewnie już o nich wiecie, być może nie, ale jest kilka nazwisk, których można uznać za wielkich przegranych, jak Kurski, Róża Trum czy Rysio Kabriolet Czarnecki. Założę się, że Kurski był pewien, że się dostanie, w końcu główny propagandzista pisowskiej szczujni, ludzie go znali i kochali, ale jak się okazało, nie tak bardzo go kochali, jak on myślał. Becia Brudne Włosy Kempa też się nie dostała. Może w końcu się z tych plecaków dla dzieci z Aleppo rozliczy. Chyba pora najwyższa. Wracać do Polski z tego zgniłego Zachodu i rozliczyć się z tego, co się powinno rozliczyć. Bordniczukowi nie udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości i niestety, ale nie będzie mógł się zasłaniać immunitetem europosła. Fogiel, z tego co wiem, nie jest o nic oskarżony, ale nie dostał mandatu europosła, także klubów wiadomego pochodzenia niestety nie będzie mógł sobie co wieczór odwiedzać. Ta pani też się starała o mandat europosła, ale niestety nie dostała. I niestety nie będzie wakacji inclusive i darmowych drineczków. Będzie musiała obejść się smakiem i żyć w kraju mlekiem i miodem płynącym, a nie na tym zgniłym, zepsutym Zachodzie. O Beci chyba już mówiłem, że jest bez mandatu europosła, czyli umyć włosy i rozliczyć plecaki. Poza tym nie dostali się z PiS-u Fotyga, Schreiber, Szczucki, Karski, Kurski, Gosiewska, Waszczykowski, Tellus alias Gaśnica, Fogiel mówiłem, Ricardo Czarnecki już nie będzie mógł na kabrioleta wyłudzać pieniędzy. Syriusz Wolski się nie dostał, Warchoł chciał też uciec, ale mu się nie udało. Kuchciński, Wójcik, wszyscy bez mandatu. Tacy byli ładni, radzieccy, szkoda. Polska 2050 dostała mało mandatów, jedne chyba z najmniej,
ale powiem wam, że nie żałuję ich, szczerze mówiąc. Trzecia Droga chyba miała tak 6,91 i 3 mandaty, ale ich nie żałuję, bo generalnie rzecz biorąc zapracowali sobie na to. Powiem wam tak, te antyunijne partie, które tak nienawidzą Unii, a tak bardzo pchają się do tej Unii, wysyłają do Parlamentu Europejskiego całkiem okazałą reprezentację. I tutaj, tak mi się wydaje, jest możliwe, że stworzą wspólną grupę. Będzie to taka, można powiedzieć, nieformalna drużyna Putina, antypolska z założenia. W grupie tej odnajdzie się zapewne zarówno PiS, jak i Konfederacja. No ale tutaj mogę tylko powiedzieć tak, skwitować to tak. No cóż, głosują ludzie, nie kosmici. I powiem wam, że nie jestem generalnie rzecz biorąc zaskoczony hipokryzją na przykład Brauna, który Unię Europejską, Parlament Europejski nazywa eurokołchozem, a pcha się tam dobrowolnie, czyli Parlament jako grupa państw, która tam jest B, struktury, prawo unijne, wszystko jest tam złe, niedobre, eurokołchoz. Ale pieniążki z Europarlamentu Braunowi już nie śmierdzą, już są cacy. I się tak zastanawiam, jak to możliwe, że Braun, taki straszny antyunijny człowiek, dobrowolnie, bez żadnego przymusu pcha się na ten zgniły Zachód, do tego eurokołchozu. Pójdzie tam, nie wiem, niszczyć Unię za te eurosrebrniki? No tak pomyślcie, to się troszeczkę nie klei. Co on, tak jak Mencen powiedział, pójdzie wywrócić stolik? On tam nie pójdzie wywrócić stolik, pójdzie zarabiać pieniążki. On ma tak naprawdę to w dupie. Im dłużej będzie siedział w Europarlamencie, tym lepiej będzie dla niego, bo więcej będzie zarabiał. I taka jest prawda. Z jednej strony powiem wam, że się cieszę, że Braun dostał ten mandat. Tak, cieszę się. Choć z jednej strony się cieszę, z drugiej będzie wstyd, że taki człowiek będzie reprezentował mój kraj. Ale cieszę się, że w Sejmie nie będzie już tego klauna. Pójdzie do tego Parlamentu Europejskiego, jak powiedziałam, niszczyć Unię za eurosrebrniki. Ci, co głosowali na Brauna, pozbyli się go z polskiego Sejmu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w sumie. Teraz Braun będzie robił z siebie, ale i przy okazji niestety z naszego kraju, ale głównie z siebie będzie idiotę robił na forum międzynarodowym. Rozwija skrzydła. Jestem pewien, że nie raz, nie 2, nie 10 będziemy się po prostu wstydzili za tego człowieka, za jego, w cudzysłowiu, występy na arenie międzynarodowej. Tylko teraz czekać, jak Braun tam zacznie, nie wiem, wieszać krzyże, latać z gaśnicą po Europarlamencie, czy wynosić, nie wiem, choinkę, bo tam gdzieś z sądu kiedyś też wyniósł, w Polsce na szczęście. Także, wiecie co, ja wam powiem tak, ja się kiedyś tak zastanawiałem, powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że kierowca zawodowy musi robić badania psychiatryczne, a politycy, którzy decydują o losie całego państwa, nie muszą tego robić. Dla mnie jest to, powiem wam szczerze, niepojętne, bo tacy politycy powinni przechodzić badania psychiatryczne, tacy jak Kaczyński, szczególnie Braun. Moi drodzy, tutaj macie wykres, jak głosowały kobiety na jakie partie. I chciałem to zostawić bez komentarza, ale
Pozwólcie, że skomentuję to tak bardzo, bardzo króciutko. Kobiety głosujące na Konfederację to tak samo jak kurczaki domagające się otwarcia KFC. I chyba tutaj ten przypadek zostawię resztę już bez komentarza, kończąc tym krótkim właśnie komentarzem. Powiem tak, PO wygrało, no pierwszy raz od dekady, ale wygrało z PiS. Jestem niemal pewien, że Kaczyński naprawdę mocno wierzył, że ostatnie wydarzenia na granicy dadzą mu zwycięstwo. No, przeliczył się jednak i to dość mocno. Tak czy inaczej, no, zmierzając już ku końcowi, pozwólcie, że podsumuję to w ten sposób. Jak się prezentują już oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu. Koalicja Obywatelska zdobyła 37,6%, czyli 21 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość 36,16%, 20 mandatów. Konfederacja 12,8%, 6 mandatów. Trzecia Droga 6,91%, 3 mandaty. Lewica 6,91, 3 mandaty. I tutaj jeszcze może, bo tego ze stron pisowskich się nie dowiecie, Borys Budka, Bogdan Zdrojewski i Becia Szydło to trójka kandydatów, ta trójka kandydatów może poszczycić się największą liczbą uzyskanych głosów w tych wyborach. I tutaj Borys Budka, startujący w Śląskim, uzyskał 337 346 głosów, co jest najlepszym wynikiem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na drugim miejscu plasował się Bogdan Zdrojewski, również z koalicji, który uzyskał 321 126 głosów. Na trzecim miejscu plasowała się dopiero oborowa Becia Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która uzyskała 274 973 głosy. Rekordowy wynik uzyskał też Bartosz Arłukowicz z koalicji, 267 głosów. No, Dochtur Jaki uzyskał 248 tysięcy głosów. Bartłomiej Sienkiewicz z koalicji 247 tysięcy głosów, Brejza z koalicji 230 tysięcy, Magdalena Adamowicz z koalicji 209 tysięcy, Dariusz Joński z koalicji 205 tysięcy. No i na 10. miejscu plasowała się Kopacz z koalicji, 192 tysiące głosów. Z dobrym wynikiem może pochwalić się także nasz Grzegorz Siara-Obciachowicz-Braun. Zdobył 116 544 głosy. Powiem wam tak, Polacy wybrali, część Polaków wybrała przestępców, złodziei, kryminalistów, faszystów, homofobów. No, można by było tutaj długo wymieniać. Ja tutaj dodam jeszcze, ale to wam wrzucę, moi drodzy, jako w sucharze dnia, bo to już można powiedzieć jest woda po kisielu, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Bo to, że część pisowców, bo już nie mówię, że wszyscy, ale to, że część pisowców to złodzieje, kłamcy, aferzyści, krętacze, wyłudzacze,
też mogą sobie do swojego CV dopisać kidnaperzy, porywacze. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, zostawiłem to właśnie na sam koniec, bo to się działo przed wyborami, i to chcę wam tutaj powiedzieć jako ciekawostkę. Otóż wyszło na światło dzienne, że rodzice uczniów zespołu szkół licealnych i zawodowych w Ciechanowcu poskarżyli się kuratorium, że ich dzieci zostały bez ich zgody, bez zgody rodziców, wywiezione na wiec wyborczy polityków PiS. Wyobrażacie sobie coś takiego? Te dzieci po prostu wsadzono do autobusu i wywieziono na pisowski sprzęt, żeby służyły jako ich ścianka. Bez zgody rodziców, bez rozmawiania z rodzicami, po prostu wsadzono te dzieciaki do autobusu i wywieziono na pisowski spęd. Czyli te dzieciaki zostały podstępem wywiezione na partyjną agitację, no jak za komuny. Mogę zrozumieć, że na te pisowskie spędy, spotkania, no praktycznie nikt nie przychodził. Ja przyznam wam się, że i tak się dziwię, że PiS tak wysoki wynik uzyskał, ale z drugiej strony, jak oni na 50 miejsc, które należą się Polsce, wystawili 70 kandydatów, to o czym my tu mówimy? Jarosław Tęga-Głowa z jednej strony chyba wie, co robi. A wracając do tych dzieci, no powiem wam, że to już nieraz mówiłem i no za każdym razem się potwierdza, że pisowcy są zdolni naprawdę do wszystkiego. Tą całą wypowiedź, konferencję dzisiaj w Sucharze Dnia, sami to obejrzyjcie i posłuchajcie, bo do czego oni jeszcze są zdolni? Chyba do wszystkiego. Tak czy inaczej, PiS przegrał, mimo tych wszystkich zawirowań i nagonki przez te pół roku. Powolutku, być może ludzie otwierają oczy, zaczynają widzieć to, co się dzieje. Tutaj mi te afery no chyba nie za wiele dały, tak powiedziałem. PiS się po prostu przeliczył. Moi kochani, po tym zwariowanym wyborczym okresie, no, czas na rok wytchnienia. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Ja osobiście cieszę się, że koalicja wygrała. To, że Hołownia i Kosiniak dostali pstryczka w nos, powiem wam, że należało im się, bo no, troszeczkę obrośli w piórka, według mnie osobiście. Co dalej będzie, zobaczymy. I tutaj stawiam, nie wiem na ile będę miał racji, czy będę w ogóle miał rację, ale wydaje mi się, że Konfederacja i PiS będą sojusznikami w Unii Europejskiej. Bo oni chcą rozwalać Unię Europejską, ale przy okazji ciągnąć te pieniążki z tego zgniłego, zepsutego Zachodu, bo te pieniążki im z pewnością nie śmierdzą. A Putin zaciera ręce, bo będzie miał w sumie mocnych przedstawicieli w Unii Europejskiej, gdzie będzie można ją od środka rozwalać w postaci właśnie posłów Konfederacji, szczególnie Brauna, czy Jakiego, czy innych sługusów PiS-u i Solidarnej Rosji. Co wy o tym myślicie? Piszcie. Ja wam już dziękuję. Dzisiaj troszeczkę się rozgadałem, ale myślę, że no, w jednym filmie ten temat chciałem zamknąć, zakończyć. Także wielkie dzięki. I jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w czacie. Co z tygodnia na tydzień coraz więcej nas jest. Dzięki wielkie. Także to tyle. Dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej z udziałem ministry edukacji Barbary Nowackiej
i podlaskiej kurator oświaty Agnieszki Krokos-Janczyło. O zabranie głosu bardzo proszę panią ministrę. Szanowni Państwo, dzisiaj ostatni dzień kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kampanii, która może nie była tak intensywna, natomiast zdarzały się różnego rodzaju incydenty, w szczególności jeden wyjątkowo bulwersujący, szczególnie z perspektywy Ministerstwa Edukacji. 28 maja na Podlasiu, w Ciechanowcu, młodzież ze zespołu szkół licealnych i zawodowych z 2 klas została zaproszona do autokaru bez jakichkolwiek uzgodnień wcześniejszych, bez zgód rodziców i wywieziona pod hasłem wycieczki na, proszę Państwa, wiec wyborczy polityków PiS-u. W wiecu wyborczym wzięli udział pani europosłanka Szydło, pan Jacek Sasin, 2 kandydatów, pan Wąsik i pan Karski oraz znany Państwu też polityk PiS-u z Podlasia, pan Andruszkiewicz. Dzieci zostały tak naprawdę z perspektywy rodziców, sygnalistów, którzy zgłaszali zarówno do mnie, jak i do pani kurator tę sprawę, uprowadzone, ponieważ bez ich zgody wsadzono je w autokar, wywieziono na wiec. Prawdopodobnie część została ustawiona jako ścianka dla polityków partii rządzącej, część udawała tłum. 50 osób niepełnoletnich zostało podstępem wywiezione do udziału w agitacji wyborczej. Dzieci użyte były również w treści wystąpień. Pan Wąsik, tak, ten właśnie pan Wąsik, który, jak doskonale Państwo wiecie, powinien być w więzieniu, gdyby nie ułaskawienie prezydenta, opowiadał o biedzie, która ma twarz dziecka i po to im były dzieci do kampanii. Przecież można było postąpić inaczej. Mogli zaprosić dzieci z młodzieżówki, mogli zaprosić swoich działaczy, żeby zaprosili dzieci. Nie, zdecydowali się na rzecz wyjątkowo naganną i tu niestety smutny udział zarówno szkoły, jak i nauczycieli, opiekunów, mianowicie na to, żeby podstępem wywieźć osoby niepełnoletnie i doprowadzić do tego, by te osoby brały udział w agitacji wyborczej. Rodzice są zbulwersowani, mówią o uprowadzeniu dzieci. My jesteśmy zbulwersowani, ponieważ doskonale wiemy, że zostało złamane prawo i to w kilku przypadkach. Pani kurator podjęła interwencję właściwie natychmiast. Już w piątek była nam sprawa znana. W kuratorium wysłało wizytację do szkoły. I poprosiłam dzisiaj panią kurator, żeby też Państwu opowiedziała i o wynikach tej wizytacji, i o podjętych przez nas działaniach. A ja chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że szkoła nie służy do polityki, a wszelkie działania, jakie prowadzi jakikolwiek polityk na terenie szkoły, muszą odbywać się za zgodą rodziców. Proszę Państwa, kiedy minister edukacji, wiceministrowie, premier, marszałek Sejmu, ktokolwiek chce wziąć udział w wydarzeniu w szkole, młodzież, która w tym uczestniczy, musi mieć zgody, ta młodzież niepełnoletnia, od rodziców. Nie ma innej możliwości, żeby spotykać się z dziećmi, uczniami w godzinach lekcyjnych na terenie szkoły bez zgody rodziców. Tutaj użyto podstępu nagannego i zostały już podjęte odpowiednie kroki i działania. Chciałam oddać głos pani kurator Agnieszce Janczyło, która bardzo sprawnie przeprowadziła akcję kontroli i powie Państwu też, jakie będą podjęte kolejne kroki w stosunku do tych, którzy naruszyli prawa młodych ludzi i rodziców. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pani Minister powiedziała, w poniedziałek odbyła się w trybie pilnym kontrola doraźna na moje polecenie jako podlaskiego kuratora oświaty. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości, łącznie z tym, że zostało złamane prawo. Ja może powiem o takich głównych 3 aspektach. Przede wszystkim zostało naruszone prawo wyborcze, kodeks wyborczy i tutaj sprawa będzie skierowana na policję. Pozostałe 2 aspekty to jest naruszenie dobra i bezpieczeństwa dzieci. Tak jak powiedziała pani minister, kontrola wykazała, że nie było przede wszystkim zgód prawnych opiekunów rodziców dzieci, nie była przygotowana karta wycieczki, nie było to zgodne z regulaminem, jeśli chodzi o organizację wyjazdów ze szkoły. Dzieci nie były wcześniej poinformowane, zapoznane z harmonogramem i z programem tej wycieczki, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałam, rodzice nie byli z tym zapoznani. Dzieci wyruszyły tak naprawdę na wycieczkę w trakcie lekcji, nie wiedziały, gdzie jadą i tak naprawdę po co. Mamy też notatkę służbową, sprawozdanie kierownika wycieczki, które ewidentnie pisze w niej, że dzieci zostały podzielone na 2 grupy. Stanęły przed ludźmi świata polityki, jak i też służyły, przepraszam za kolokwializm, jako ścianka.
I to też wykazała kontrola. No i trzeci aspekt, proszę Państwa, to o czym też powiedziała Pani Minister, został wykorzystany wizerunek dzieci bez zgody rodziców. To są naruszenia przepisów RODO. W związku z tym, proszę Państwa, to, że została przeprowadzona kontrola, to jedno, która wykazała nieprawidłowości. Ale skoro te nieprawidłowości są, na mój wniosek będzie skierowana sprawa o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec dyrektora szkoły i kierownika wycieczki, a być może skończy się to postępowaniem dyscyplinarnym. Oprócz tego, tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno też sprawę zgłoszę na policję. Szanowni Państwo, tyle słyszeliśmy w tej kampanii o bezpieczeństwie młodych ludzi, o szacunku dla młodego człowieka. Jestem wyjątkowo zażenowana tym, że była premier, były wicepremier, europoseł, o panem Wąsikiem to się w ogóle nie dziwię, bo PiS i wierchuszka PiS-u mają tendencję do takich standardów białoruskich, w taki sposób używają dzieci i młodzieży. Nie będzie na to naszej zgody. To też dla młodych osób bardzo ważna informacja. Nikt was nie może przymusić do angażowania się w działalność polityczną. Tutaj to miało miejsce. Ministerstwo jest zbulwersowane, wiemy, że rodzice są zbulwersowani i nie zgadzają się na tego typu działania. Będziemy stać na straży prawa. Dziękuję Pani Kurator za duże i szybkie zaangażowanie, a wszystkich polityków, którzy mieliby takie pomysły, żeby do swoich celów używać dzieci i młodzież, do takiej brutalnej polityki, informuję, że nic nie mogą robić bez zgody rodziców, inaczej narażą się na konsekwencje prawne. To samo dotyczy dyrektorów szkół i nauczycieli. Szkoła powinna uczyć, jak szanować prawo, a nie dopuszczać się łamania prawa. Szanowni Państwo, jeśli mają Państwo pytania, zachęcam do skorzystania z mikrofonu. Proszę o przedstawienie siebie i redakcji. Krzysztof Horwat, Radio Tok FM. Dzień dobry. Nie w temacie, jeśli mogę, ale w temacie wycieczek szkolnych za to, ponieważ ostatnio pojawiła się między innymi dyskusja wokół organizacji wycieczek za sprawą programu, który będzie wprowadzany, jest właściwie już wprowadzany przez ministerstwo. Nauczyciele pytają, kiedy, związkowcy przede wszystkim pytają, kiedy będzie posiedzenie zespołu do spraw pragmatyki zawodowej, na którym mogliby przedyskutować kwestię ewentualnego wynagrodzenia i czy takie zmiany w ogóle są możliwe, żeby nauczyciele dostawali dodatkowe wynagrodzenie za wyjazdy, szczególnie kilkudniowe, kiedy, jak mówią, przez 24 godziny na dobę są w pracy de facto. Dziękuję za pytanie, bo program Podróże z klasą jest faktycznie programem ministerialnym, programem szeroko odpowiadającym też na zapotrzebowanie młodzieży, rodziców, rozwijającym kompetencje, edukację, szczególnie w wymiarze kulturalnym. Tylko przypomnę, że ministerstwo przeznacza pieniądze na 100% dofinansowanie wycieczek dla uczniów, uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem udziału jest oczywiście zgłoszenie się od 19 czerwca. Można się zgłaszać. Wycieczka musi zawierać w sobie elementy odwiedzenia instytucji kultury, teatrów, kin, muzeów, filharmonii, centrów nauki. To jest duża zmiana w stosunku do tego, co proponowali nasi poprzednicy, którzy mieli zamknięty katalog, na którym, pozwolę sobie na anegdotę, wśród miejsc, które były w katalogu wartych odwiedzenia, było w miejscowości urodzenia pana Przemysława Czarnka chatka babuni. Od taka niestandardowa promocja. Pyta pan o zespół do spraw pragmatyki zawodu nauczyciela. Zespół został powołany, ukonstytuowany będzie tak już formalnie, prawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu. Nas wiążą też pewne terminy ustawowe od momentu zwołania, więc zakładam, że to będzie początek przyszłego tygodnia. Ten zespół prowadzić będzie z naszego ramienia pani wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz i pan wiceminister Henryk Kiepura, bo to jest w ich obszarze. Ja też bardzo czekam na tę rozmowę, bo mam świadomość, że nauczycielki i nauczyciele czekają na rozwiązania systemowe, natomiast rozwiązania pozasystemowe od dawna istnieją. To też jest pewna nierówność, że niektóre samorządy dopłacają do tego, żeby wynagrodzenie nauczyciela na czas wycieczki było. My dlatego zapewniamy między innymi 100%, żeby nie było poczucia niesprawiedliwości, że kogoś nie stać, ktoś musi dopłacać albo nie wiadomo czemu dopłaca. Dodam też, że nauczyciel, nauczycielka na takiej wycieczce też otrzymują, co jest oczywiste, bo to jest cywilizacyjny standard, koszty noclegu, wyżywienia. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób będą wynagradzani, jest jednym z tych tematów, z którymi bardzo chętnie porozmawiam ze związkami zawodowymi. Jesteśmy otwarci na rozmowę.
To jeszcze zapytam o podstawy programowe, co w tej kwestii, kiedy rozporządzenia właściwie, i czy zostaną wszystkie uwagi, ile ich w ogóle było, czy zostaną wszystkie uwagi uwzględnione i czy zostaną przede wszystkim uwzględnione wnioski z wysłuchania publicznego, na którym co prawda ministerstwa nie było, ale jak rozumiem pewne wnioski dotarły do To była resortu. przedstawicielka zespołu, który... Tak, ale nie była, to nie pracownica, nie jest urzędniczką MEN-u. Nie jest urzędniczką z zewnątrz. MEN-u, natomiast jest osobą, która za ten program odpowiada, więc wydaje mi się, że lepiej, żeby była kompetentna osoba zajmująca się tematem, niż wysyłanie kogoś, kto jest pracownikiem. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, że to pani Białek weźmie udział w wysłuchaniu, bo to do niej te uwagi powinny spłynąć bezpośrednio. Wszystko się wydarzy, na pewno do końca miesiąca wszystko będzie jasne, poznane. Dużo uwag było uwzględnianych z różnych źródeł. Ja też przypomnę, że konsultacje ministerialne trwały do połowy czerwca. Wysłuchanie było trochę później, dlatego żeśmy spowolnili procedurę zatwierdzania ostatecznego i podpisywania, żeby te uwagi, które były na wysłuchaniu publicznym, uwzględnić. Mieliśmy też spotkania, tu zresztą w ministerstwie, ze stroną społeczną, z polonistami, którzy napisali do nas apel z prośbą o spotkanie, bo w tym etapie konsultacji więcej emocji wzbudził język polski niż historia, które w prekonsultacjach były głęboko dyskutowane społecznie. Ja się bardzo cieszę, że to zostało tak zdemokratyzowane. Ostateczny kształt myślę, że w przyszłym tygodniu będzie przeze mnie podpisany i będzie siłą rzeczy procedowany, opublikowany, tak żeby wszyscy byli przygotowani. Przypomnę też, że to, co my robimy, to jest odchudzanie. Tam nie ma wielkich ruchów dokładania masowego materiału, więc nauczycielki, nauczyciele będą w szybki sposób w stanie się wdrożyć, które treści są odejmowane, a które pozostają. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Widzę, że nie ma więcej pytań. Wszystkim państwu też serdecznie dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję. Pozwolę sobie zakończyć apelem, by 9 czerwca wszyscy udali się na wybory. Dziękuję. Dziękuję pani ministru, dziękuję pani kurator. Dziękuję. Dziękuję.